You are listening to our review of the week on Estate FM. Dzień dobry Państwu, z odmętów internetu wita Tomasz Cudowski. Lato w pełni, ale chyba nikt nie odpoczywa, bo na rynku inwestycyjnym pada rekord za rekordem. Staramy się nadążać za tą maszyną, zziajaną, zdyszaną, także w przeglądzie najważniejszych wydarzeń tygodnia, w czym nieustająco wspierają nas mecenasi, firmy JLL i Pinsent Masons. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. Dziś nie będzie tygodnia w skrócie, bo mamy mnóstwo komentarzy od ekspertów, którzy uczestniczyli w ostatnich rekordowych dealach. No to nie traćmy czasu. 2 dni temu osobny odcinek podcastu poświęciliśmy zakupowi 𝘱𝘐𝑚co, szklanej wieży przy Rondzie Daszyńskiego, którą za 300 milionów euro od Ghelamco kupili Szwedzi z 𝑘ingstone. W tymże odcinku, już dostępnym na YouTube i Spotify, możecie wysłuchać gorącego komentarza prawników reprezentujących dewelopera, zaś dziś uzupełniamy tę wypowiedź głosem nabywcy. O transakcji opowiada Kestutis Sasnauskas, szef 𝑘ingstone. Pytania są proste. Dlaczego 𝘱𝘱𝑐𝑗? Jak przebiegały transakcje? Jak performuje Warsaw Unit? A jeśli dobrze, to dlaczego 𝘉𝑠𝑡9 nie otworzyło w nim jeszcze swojego biura? Why the bridge? We think the bridge is the most modern and the newest building after Warsaw Unit in this area. So of course it was natural for us to look at it. There are also a couple of other beautiful buildings which I would not exclude in the future in this area. We had a very good cooperation with Ghelamco team in our Warsaw Unit transaction, so this transaction in a way was a bit easier to do. We found an agreement relatively quickly. Then of course there were certain parameters that needed to be fulfilled that took some time. Transactions in Poland are a bit more paper demanding or documentation is a bit longer, agreements are longer, everything is more bureaucratic compared to what we do in the Baltic states. We're extremely satisfied with our acquisition of Warsaw Unit and the performance of the building. We have very high satisfaction level among our tenants. We have zero vacancy. We have a big interest from tenants looking and seeking premises there. Even us ourselves, we don't have a permanent office yet, even though we kind of opened our office a year ago. We are forced to move in the Omni office premises as we grow different rooms. It's a good sign. In general, we are very, very satisfied. A już po weekendzie w osobnym odcinku podcastu Kestutis Sasnauskas powie nieco więcej. Dowiecie się, jak biurowa Warszawa prezentuje się na tle Sztokholmu, a także jakie są dalsze plany 𝘉𝑠𝑡9 wobec Polski. Zostańcie na Estate FM. Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode. Teraz przenosimy się nad Bałtyk, by odnotować biurowy rekord w regionach. Właściciela zmieniła Olivia Star, wieża biurowa gdańskiego kompleksu Oliwia Center. Grupa STRABAG zakupiła największy budynek biurowy na polskim rynku regionalnym za około 150 milionów euro. O wyjątkowych cechach dealu opowiada Karol Lewandowski z kancelarii Pinsent Masons, która wspierała sprzedającego holenderską spółkę Thomsa Commercial. Pewnie największym wyzwaniem dla stron był nowatorski model transakcji, gdzie sprzedający nie znika, lecz pozostaje operatorem budynku, który będzie wspierał nowego kupującego w zarządzaniu i wynajmie. Wydzielaliśmy z jednego żywego 7-budynkowego kampusu Oliwia Center jego perłę w koronie, ale strony musiały też uzgodnić takie długoterminowe relacje poclosingowe, bo sprzedający zostaje w tym kompleksie jako właściciel pozostałych budynków, jak również będzie wspierał nowego kupującego w wynajmie i zarządzaniu budynkiem Olivia Star po closingu. Transakcja nie miała precedensu regionalnego na rynku nieruchomości biurowych w Polsce, dlatego bardzo dużo rzeczy strony oraz doradcy musiały tutaj szyć na miarę. Olivia charakteryzuje się bardzo unikalnym i ciekawym miksem najemców, między innymi Amazon, Bayer, Allianz czy PwC, i dla takich najemców ciągłość i integralność całego kompleksu i tego, jak działają powierzchnie wspólne, jest bardzo ważna. Sama transakcja był to share deal, czyli transakcja na akcjach spółki projektowej, co ma też ważny wymiar dla stron i doradców, bo musiały się skupić nie tylko stricte na takim aspekcie nieruchomościowym i technicznym aktywa, ale również wziąć pod uwagę kontekst finansowy oraz podatkowy.
Oczywiście samo aktywo znajduje się w Polsce, natomiast kupującym był STRABAG, czyli spółka, która działa w całej Europie i ma siedzibę w Austrii. Sprzedającym była spółka holenderska, więc było to duże wyzwanie dla doradców i stron, aby utrzymać dyscyplinę, zachować harmonogram i skoordynować wszystkie strumienie pracy tak, żeby zamknąć tą transakcję w ustalonym terminie. Z kolei kupującego reprezentowała firma Kingstone Real Estate, która również dostała mandat na asset management budynku. Jak istotne są w biznesie długoterminowe kontakty i zaufanie, przekonuje Pawel Sobolewski z Kingstone'a. Zarówno z stroną sprzedającą i kupującą znamy się od jakiegoś czasu, bo jako Kingstone wywodzimy się z Niemiec. Sprzedającego poznaliśmy około czasu pandemii. Oni w tym okresie akurat kończyli ostatnie budynki z kampusu, budynki troszkę nowsze niż Olivia Star. W tym momencie zaczęliśmy już gdzieś tam prowadzić pierwsze rozmowy, takie off-marketowe na temat możliwości sprzedaży tego kampusu, bo wszystkie budynki należą tutaj do prywatnego inwestora, do family office pana Macieja Grabskiego. No ale czas był ciężki, tak? Czas był na tyle ciężki, że wielu inwestorów odchodziło od inwestycji, przynajmniej krótkoterminowo, mówiąc, poczekajmy, zobaczymy, jest dodanie pewność na rynku. Natomiast strona kupująca, którą reprezentowaliśmy bezpośrednio w tej transakcji, czyli STRABAG Real Estate, Grupa STRABAGa, inwestuje długoterminowo, to znaczy alokuje środki właśnie też w aktywa nieruchomościowe z taką perspektywą posiadanej w portfolio bardzo długo, 15 lat plus. Jak długo trwała transakcja? Zazwyczaj jak to bywa trochę dłużej niż się spodziewaliśmy, bo transakcja zaczęła się w drugiej połowie zeszłego roku. O tyle skomplikowany to był proces, że nie tylko mieliśmy styczność z zakupem nieruchomości, był to serwis. Dodatkowo przejęliśmy też naszego inwestora finansowanie bankowe. To też wymagało pewnej pracy, bo nas łączą nieruchomość 3 banki. No i to wszystko trochę trwało. Czy rekordowa, ale pojedyncza transakcja oznacza dla regionów nowe otwarcie, czy może to po prostu, nazwijmy, wypadek przy pracy? Karol Lewandowski nie ma wątpliwości. Należy pamiętać, że Warszawa to nadal niemal połowa powierzchni biurowej dostępnej w Polsce dla najemców. Natomiast moja teza jest taka, że regiony będą co najmniej równie ciekawe i też mają ogromny potencjał do wzrostu. Decyduje przede wszystkim o tym unikalna struktura najemców w regionach, bo najemcami są tam głównie podmioty z dziedziny IT oraz nowoczesne usługi biznesowe i to pewnie będzie sprawiać, że nadal będzie popyt na powierzchnie biurowe w regionach, a regiony będą się dalej rozwijać. Oliwia jest idealnym przykładem takiego aktywa premium w regionach. Sama transakcja jest też na pewno bardzo dobrym znakiem dla Gdańska i Trójmiasta, bo potwierdza bardzo dużą dojrzałość tego rynku. Po raz pierwszy tak duży kapitał instytucjonalny kupił w Trójmieście pojedynczy biurowiec. W mojej ocenie to otwiera drzwi dla nowych inwestorów na tego rynku, bo pokazuje, że jest to dojrzały rynek z wielkim potencjałem. You are listening to our review of the week on Estate FM. Wracamy do Warszawy, bo właściciela zmienił tu także inny biurowiec zlokalizowany właściwie po sąsiedzku z The Bridge. Stena Real Estate dokupiła za 159 milionów euro drugi biurowiec kompleksu Studio od firmy Skanska i teraz ma komplecik. Historię współpracy obu firm o szwedzkim rodowodzie, która trwa od 2020 roku, przypomina Mariusz Krzak ze Skanski. Okazuje się, że wieloletni wspólny track record ma nie tylko zalety. I nasza pierwsza wspólna transakcja, sprzedaż jednego z budynków z Parku B, a potem w zasadzie co 2 lata odbywała się kolejna, bo rok 2022 to sprzedaż portfela 2 budynków, jednego we Wrocławiu, Centrum Południe i jednego w Krakowie, Hi-Fi. Rok 2024 to pierwszy z budynków Studio B, no aż wreszcie kolejne 2 lata, ta regularność jest stoletnia. Mam nadzieję, że ją utrzymamy. To jest przykład wieloletniej współpracy, trochę historii, ale też współpracy, zrozumienia i zaufania. Mamy już osobiste relacje, znamy się, wiemy kto jest kto i to na pewno z tego poziomu pomaga w kontaktach codziennych przy jakichś różnych tematach związanych z transakcją, ale wcale nie jest łatwiej, bo jak już się ustanowiły pewne standardy, jest początek i oczekiwania ze strony inwestora, to po prostu trzeba im cały czas nadążać i spełniać i nie możemy obniżyć tej jakości, którą zaprezentowaliśmy przy pierwszej transakcji i oczekiwania klienta są nie mniejsze, że będzie to wyglądało
wyglądało równie dobrze i jakość będzie równie dobra. W związku z tym to, że znamy się lepiej, wcale nie oznacza, że jest łatwiej. Na co nabywca zwracał przede wszystkim uwagę? Niektóre szczegóły negocjacji relacjonuje Agata Koczorowska-Rola z kancelarii Pinsent Masons, która reprezentowała spółkę Kingstone Real Estate. Kluczowym obszarem rozmów była jakość istniejącego portfela najemców oraz zabezpieczenie odpowiednich standardów dla przyszłej komercjalizacji powierzchni. Dla inwestora długoterminowego niezwykle istotne było nie tylko to, jakie umowy najmu będą obowiązywać w budynku na dzień przejęcia, ale również to, w jaki sposób będą zawierane przyszłe umowy najmu dla powierzchni, które będą pozostawały jeszcze w procesie komercjalizacji. Istotnym elementem negocjacji było więc wypracowanie odpowiednich mechanizmów zapewniających, że dalsze działania leasingowe będą prowadzone zgodnie z oczekiwaniami inwestora i pozwolą utrzymać pozycję Studio A jako produktu klasy premium. Pomimo bardzo dobrej współpracy pomiędzy stronami i wcześniejszych doświadczeń przy Studio B, tematów do dyskusji nie brakowało. Wręcz przeciwnie, skala budynku oraz jego etap rozwoju powodowały, że należało znaleźć właściwą równowagę pomiędzy elastycznością procesu komercjalizacji a utrzymaniem najwyższej jakości portfela najmu. To właśnie tego rodzaju kwestie coraz częściej stanowią o wartości nowoczesnych aktywów biurowych i pokazują, że negocjacje nie koncentrują się już wyłącznie na klasycznej alokacji ryzyk, ale również na zabezpieczeniu długoterminowej atrakcyjności inwestycji. Wyjaśnijmy także, dlaczego tak istotne jest przejęcie całego kompleksu studio przez jednego właściciela. Z biznesowego punktu widzenia przejęcie kontroli nad całym kompleksem umożliwia spójną strategię operacyjną, efektywniejsze zarządzanie najemcami oraz dalsze budowanie wartości całego projektu. Warto również spojrzeć na te kwestie w szerszym kontekście. Studio A będzie już 7. budynkiem w portfelu Kingstone Real Estate w Polsce. Portfolio inwestora obejmuje łącznie ze Studio A 3 budynki w Warszawie, 3 budynki w Krakowie, 1 budynek we Wrocławiu. Nabycie Studio A jest więc kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii budowy portfela wysokiej jakości aktywów biurowych w największych ośrodkach biznesowych kraju. No i tradycyjne pytanie do Mariusza Krzaka, co nam ta transakcja mówi o rynku inwestycyjnym? Kapitał wraca na rynek regionalny Europy Środkowo-Wschodniej. To jest inny kapitał, bo w tym przypadku to mamy inwestora skandynawskiego, ale pojawiają się inwestorzy albo są obecni z krajów bałtyckich, tutaj lokalnie, regionalnie z Czech, z Węgier i to tylko dobrze. Rynek jest na pewno bardziej selektywny, to też widzimy, jeśli chodzi o sam rynek warszawski i lokalizację transakcji i to, gdzie najwięcej się dzieje, to raczej to centrum i okolice Ronda Daszyńskiego, Ronda ONZ. Widzimy tą zmianę na Mokotowie, na Służewcu, gdzie dawny Mordor przeobraża się z typowo biurowej części miasta na bardziej zróżnicowaną częścią mieszkaniową, również tam powstają hotele. Także widać tą tendencję z akcentem na centrum i najbardziej prestiżowe, tak bym to nazwał, projekty. Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify. I do kompletu 4. spektakularna transakcja, tym razem retailowa i związana z refinansowaniem. Newgate Investment dostał kredyt o wartości około 72 milionów euro od Erste Banku Polska, a kredytodawca zabezpieczył się na portfelu 14 aktywów, co jest nie tylko jednym z największych finansowań retail parków w ostatnich latach, ale także rekordowym refinansowaniem w tym sektorze udzielonym przez jeden bank. Dla dewelopera pozyskanie takiej kwoty było kluczowe z 3 powodów. Wylicza je Błażej Jurkowski z Newgate Investment. Po pierwsze, zapewnia finansowanie dla projektów, na których istniejące finansowania dobiegały końca. Po drugie, top-up z tego finansowania wynikający ze wzrostu wartości tych nieruchomości daje nam dodatkowe środki na generalnie rozwój portfela. A po trzecie, integracja finansowania, jego konsolidacja pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej, dlatego że łatwiej się pracuje z jednym kredytem niż z kilkunastoma. Sama skala tej operacji była dla nas sporym wyzwaniem. 14 nieruchomości, 4 różne instytucje finansowe, różne formy finansowania tak naprawdę. Nieruchomości w różnych miejscach. Dla wszystkich trzeba było zrobić pełen komplet due diligence od technicznych, prawnych czy środowiskowych przez wyceny. Koordynacja de facto 5 instytucji finansowych z prawnikami. To było duże wyzwanie logistyczne i tak naprawdę z tej perspektywy to chyba było najtrudniejsze. Jednocześnie to też pokazuje, że świadoma
ta strategia rozwoju naszego przynosi rezultaty. Kwota top-upu wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości potwierdza to, że długofalowe, aktywne zarządzanie portfelem, wizja długofalowego rozwoju każdego z obiektów przynosi bardzo konkretne rezultaty. Z jednej strony jest to potwierdzone akceptacją banku, z drugiej strony potwierdzone wycenami i top-upem, który od banku uzyskaliśmy. Dość powiedzieć, że obiekty, które finansowaliśmy, mają 100% obłożenie, jeśli chodzi o najem i istotnie zwiększony NOI versus to, co było finansowane te 5 lat temu, powiedzmy, w indywidualnych wówczas finansowaniach. Ciekawa nie tylko dla laika jest również procedura pozyskania takiego refinansowania, tym bardziej, że dotyczyła tak dużego portfela. Procedura zaczęła się tak naprawdę na jesieni zeszłego roku. Od przetargu zebraliśmy ileś ofert i zainteresowanych stron tym finansowaniem. Były negocjacje term sheetów, później oczywiście negocjacje samych umów i dokumentacji finansowej, przygotowanie due diligence, każdego typu wycen. Proces dosyć czasochłonny i długotrwały. To zajęło ładnych parę miesięcy. Błażej Jurkowski potwierdza nieustający boom, jaki panuje w sektorze parków handlowych, w zasadzie nieprzerwanie od pandemii. Na czym polega odporność i wyjątkowość tego produktu? To jest produkt, który jest bardzo oparty o cash flow, czyli wzrost wartości inwestycji. Oczywiście on następuje, ale jest jednym z elementów, dla których inwestuje się w te obiekty, co oznacza, że to jest generalnie bardzo zdrowy biznes. Z punktu widzenia bankowalności ja widzę coraz większe zainteresowanie banków nie tylko samym produktem, ale również i sponsorem oraz stylem zarządzania danej nieruchomości i kwestiami środowiskowymi. Zapytajmy na koniec, jak Newgate Investment zamierza skonsumować ten sukces. Nadal będzie rozwijał sieć komfi parków, czy może spogląda już na inne sektory? Tak, myślimy o ewentualnej dywersyfikacji naszej działalności, ale jest to pieśń przyszłości. Przyglądamy się innym segmentom, natomiast póki co nasz fokus jest jednak na retail parkach. Dało nam to finansowanie dodatkowe equity na kolejne zakupy i tak, planujemy i to bardzo szybko przystępować do kolejnych akwizycji. Notabene plan finansowania na ten rok obejmował właśnie top-up z tego finansowania, które miało być przeznaczone na kolejne zakupy i one są już ustawione w pipeline, nawet mam nadzieję w przeciągu tego miesiąca zamkniemy jedną, a może nawet 2 nieruchomości dołączą do naszego portfela. Planujemy rozwijać nasz portfel w oparciu nie tylko o istniejące aktywa, które kupujemy jako gotowe obiekty działające. Działamy również poprzez zakup nieruchomości w trakcie budowy albo nawet przed budową i w różnych formatach, zarówno w formacie forward fundingu, gdzie kupujemy de facto od dewelopera i go finansujemy, ale również w formacie takim, że to sami my jesteśmy deweloperem. Czekamy zatem na kolejne podboje Newgate, może już na nowych lądach. A po tej gigantycznej porcji nazw, liczb i faktów czas na chwilę oddechu. And now this. Czyli kącik literacki. Podcastowy klub wielbicieli klasycznej literatury fantastycznej rośnie po prostu w oczach. Dzisiejszy odcinek dedykujemy tym słuchaczom, którzy wkrótce wybierają się na wakacje i mają zamiar korzystać ze wszelkiej maści placówek gastronomicznych. Posłuchajcie ku przestrodze. Artysta, jakby zatykając usta bufetowemu, wyciągnął upierścienioną, połyskującą szlachetnymi kamieniami rękę i przemówił z wielkim zapałem. Nie, nie, nie. Nigdy w żadnym wypadku. Niczego do ust nie wezmę w pańskim bufecie. Przechodziłem wczoraj, szanowny panie, obok pańskiego bufetu i do tej chwili nie mogę zapomnieć ani jesiotra, ani brędzy. Łaskawco. Zielona brędza nie istnieje. Ktoś musiał pana oszukać. Brędza powinna być biała, a herbata? Przecież to pomyje. Widziałem na własne oczy, jak jakaś niechlujna dziewczyna wlewała z wiadra surową wodę do waszego wielkiego samowara. Przepraszam, przysłano nam jesiotra drugiej świeżości, oznajmił bufetowy. Kochaneczku, to nonsens. Świeżość bywa tylko jedna, pierwsza i tym samym ostatnia. A skoro jesiot jest drugiej świeżości, to oznacza po prostu, że jest zepsuty. Przyszedłem w innej sprawie, powiedział kompletnie skołowany bufetowy. W innej sprawie? Zdziwił się zagraniczny mag. A jakież to inne sprawy mogły pana do mnie sprowadzić? Jeśli mnie pamięć nie myli, to z osób zbliżonych profesją do pana znałem tylko pewną markietankę, a i to było dawno, kiedy pana jeszcze nie było na świecie.
Drodzy Państwo, któż lepiej zna się na świeżości ryb niż ludzie z Trójmiasta? Dlatego fragment kultowego dialogu Wolanda i bufetowego 𝘱𝘍𝘍𝑒𝑐𝑧a z Mistrza i Małgorzaty zaprezentował nam dziś z wielkim uczuciem Przemysław Ryś, prezes firmy Torus z Gdańska. Wielkie dzięki i wielkie brawa. I na tym kończymy przegląd. Kolejny za tydzień. Pamiętajcie, żeby konsumować ryby tylko pierwszej świeżości, a także najświeższe informacje oczywiście na kanale Estate FM. No i trzymajcie się tam jakoś. Thank you for listening. You can hear another review of the week on Estate FM next Friday.